Lekcja 1. Nowoczesne innowacje. Nie byłby to jednak cholerny zamek średniowiecza. Miałby najnowszą technologię. Tak, dokładnie. Wyobraź sobie połączenie historycznej architektury z nowoczesnymi wygodami i innowacjami. To ekscytująca koncepcja. Stworzyłby wyjątkową przestrzeń życiową, która honoruje przeszłość, jednocześnie obejmując przyszłość. Absolutnie. Połączenie starego i nowego może prowadzić do oszałamiających wzorów. Wierzę, że technologia może poprawić nasze codzienne życie, czyniąc je bardziej wydajnymi i przyjemnymi. Tak, i może również zachować miejsca historyczne, zapewniając niezbędne aktualizacje. Myślę, że powinniśmy zbadać kilka przykładów nowoczesnych adaptacji zabytkowych budynków. To brzmi jak fantastyczny pomysł. Chciałbym zobaczyć, jak kreatywność może przekształcić przestrzenie. Zbadajmy razem i znajdźmy inspirujące projekty, którymi możesz się podzielić. Lekcja 2. Decyzje dotyczące danych. Ważne jest, abyśmy zebrali więcej danych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące naszego projektu. Całkowicie się zgadzam. Posiadanie dokładnych informacji pomoże nam lepiej zrozumieć sytuację. Tak, i pozwoli nam to również zidentyfikować potencjalne możliwości i wyzwania. Dokładnie. Analizując dane, możemy dostosować nasze strategie, aby skutecznie osiągać nasze cele. Myślę, że powinniśmy rozważyć różne źródła, aby zapewnić kompleksowe spojrzenie na te kwestie. To mądre podejście. Łączenie różnych perspektyw często prowadzi do lepszych spostrzeżeń. Tak, ważne jest, aby zaangażować zespół w ten proces w celu wspólnego wysiłku. Absolutnie. Wkład każdego może zapewnić cenne kąty, których mogliśmy nie brać pod uwagę. Zorganizujmy spotkanie, aby omówić nasze metody badawcze i plany gromadzenia danych. Lekcja 3. Nie spiesz się. Oczywiście nie spiesz się z niczym, nie spiesz się i dokładnie przeanalizuj wszystko. Tak, ważne jest, aby dać sobie przestrzeń do przemyślenia rzeczy przed podjęciem decyzji. Zgadzam się. Pośpiech może prowadzić do błędów i chcemy tego uniknąć za wszelką cenę. Dokładnie. Dokładna ocena pomoże nam poczuć się pewniej w naszych wyborach. Dodatkowo poświęcenie czasu pozwala nam zebrać więcej informacji i rozważyć wszystkie opcje. To taka prawda. Lepiej być cierpliwym niż działać impulsywnie. Tak, i myślę, że chodzi również o zaufanie naszemu instynktowi, polegając na gromadzonych przez nas danych. Absolutnie. Równoważenie intuicji z analizą jest kluczem do skutecznego podejmowania decyzji. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie. To przemyślane podejście opłaci się na dłuższą metę. Lekcja 4. Odkrywanie nowego miasta. Jeśli chcesz zwiedzić nowe miasto, czy masz na myśli jakieś zalecenia? Dobrze. Czy rozważałeś udanie się do tego tętniącego życiem miasta znanego ze sztuki i kultury? To brzmi intrygująco. Słyszałem, że istnieje wiele galerii i muzeów do odwiedzenia. Absolutnie. To świetne miejsce, aby zanurzyć się w kreatywności i inspiracji. Uwielbiam pomysł wędrówki po lokalnych dzielnicach sztuki i odkrywania ukrytych klejnotów. Tak, i nie zapomnij o scenie kulinarnej. Spróbowanie lokalnej kuchni jest koniecznością. Zdecydowanie.
Odkrywanie różnych restauracji może wiele dodać do tego doświadczenia. Dokładnie. Plus, każda dzielnica ma swój niepowtarzalny klimat i charakter. Jestem podekscytowany myśleniem o możliwościach. Zaplanujmy tę przygodę wkrótce. Lekcja 5. Cuda natury. Czy wiesz, że większość bioróżnorodności Ziemi koncentruje się w 7 parkach w kanadyjskich górach skalistych? Tak, to niesamowite, jak te chronione obszary obejmują tak różnorodne ekosystemy. Absolutnie. Każdy park oferuje wyjątkowe krajobrazy i dziką przyrodę, które po prostu zapierają dech w piersiach. Mogę sobie tylko wyobrazić piękno wędrówek po tych dziewiczych środowiskach. Tak, a szansa zobaczenia rzadkich gatunków w ich naturalnych siedliskach jest naprawdę wyjątkowa. Zgadzam się. To przypomnienie o znaczeniu ochrony i ochrony naszych zasobów naturalnych. Dokładnie. Zwiedzanie tych parków może zainspirować nas do głębszego doceniania przyrody. Zaplanujmy wycieczkę, aby zwiedzić jeden z tych parków. Byłoby to niezapomniane doświadczenie. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby z pierwszej ręki zobaczyć oszałamiające piękno gór skalistych. Lekcja 6. Ekscytacja teatralna. Kiedy grają, publiczność klaszcze, gdy występ się skończy. To taki satysfakcjonujący moment. Tak, a energia w pokoju jest elektryczna, zwłaszcza gdy aktorzy dają z siebie wszystko. Mój przyjaciel jest bardzo dobry w cięciu drewna, ale ma też pasję do aktorstwa. To imponujące. To wspaniałe, że potrafi doskonalić się w obu umiejętnościach. Tak, często łączy swoje zainteresowania, tworząc sceny dla lokalnych produkcji teatralnych. To fantastyczny sposób na połączenie jego hobby. To musi być satysfakcjonujące widzieć, jak jego praca ożywa. Absolutnie. Uwielbia emocje związane z byciem częścią społeczności teatralnej. Widzę, że byłoby to świetne ujście dla kreatywności i ekspresji. Upewnijmy się, że wkrótce zobaczymy jeden z jego występów. Chciałbym go wesprzeć. Lekcja 7. Entuzjazm samochodowy. Ciekawe, jak niektórzy ludzie lubią patrzeć na silnik i inne części swoich samochodów. Tak, entuzjaści samochodów często doceniają szczegóły i kunszt każdego pojazdu. Myślę, że fascynujące jest to, jak wiele wiedzy poświęca się zrozumieniu, jak działają samochody. Absolutnie. Niektórzy ludzie spędzają nawet godziny na modyfikacji i dostosowywaniu swoich pojazdów. Tak, a udział w pokazach samochodowych to dla nich świetny sposób na zaprezentowanie swojej ciężkiej pracy. Słyszałem, że te wydarzenia są pełne energii, a ludzie dzielą się wskazówkami i historiami. Dokładnie. To społeczność, w której każdy łączy wspólną pasję do samochodów. Podziwiam ich poświęcenie. Utrzymanie samochodu wymaga dużo czasu i wysiłku. Zdecydowanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o wydajność czy estetykę, jest tak wiele do odkrycia. Lekcja 8. Wakacyjne przygody. Hawaje to 50. Stan Stanów Zjednoczonych, a jego mieszkańcy cieszą się wszystkimi wyjątkowymi aspektami swojej kultury. Tak, to takie piękne miejsce, znane ze wspaniałych plaż i tętniących życiem tradycji. Absolutnie. Słyszałem, że lokalne festiwale to niesamowite doświadczenie pełne muzyki i tańca.
Zdecydowanie. Hawajski duch aloha naprawdę błyszczy w ich gościnności. Dodatkowo jedzenie jest niesamowite, ze świeżymi owocami morza i tradycyjnymi potrawami do spróbowania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to musi być pyszne. Chciałbym doświadczyć tego z pierwszej ręki. Zróbmy sobie cel, aby pewnego dnia odwiedzić Hawaje i zanurzyć się w kulturze. To brzmi jak sen. Możemy zwiedzać wyspy i poznać ich historię. Tak, byłaby to przygoda pełna piękna, smaku i niezapomnianych wrażeń. Lekcja 9. Podróż Darwina. Beagle i statek opuścili Anglię w 1831 roku, wyruszając w niezwykłą podróż. Tak, ta podróż zabrała Darwina dookoła świata i zmieniła bieg nauki. Uważam, że fascynujące jest to, jak jego obserwacje podczas podróży doprowadziły do przełomowych pomysłów. Absolutnie. Jego doświadczenia ukształtowały jego teorie na temat ewolucji i doboru naturalnego. To niesamowite pomyśleć o tym, jak jedna podróż może mieć tak trwały wpływ. Tak, a różne kultury i ekosystemy, które napotkał, musiały otwierać oczy. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile musiał się nauczyć z różnych środowisk. Zdecydowanie. Podróżowanie otwiera nasze umysły na nowe perspektywy i pomysły. Przeczytajmy więcej o jego podróży. To fascynująca historia eksploracji i odkryć. Lekcja 10. Rozwój szpitala. Szpital ma obecnie 89 łóżek, co jest znaczącym wzrostem niż wcześniej. To imponujące. Pokazuje, jak bardzo się rozrosła społeczność i wzrost zapotrzebowania na opiekę zdrowotną. Absolutnie. Posiadanie większej liczby łóżek oznacza, że mogą podgęścić więcej pacjentów i zapewnić lepszą opiekę. Tak, i ważne jest, aby szpital rozwijał się wraz ze wzrostem populacji. Uważam, że wzrost ten odzwierciedla zaangażowanie w poprawę usług opieki zdrowotnej w tym regionie. Zdecydowanie. To uspokajające wiedzieć, że społeczność stawia priorytet zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Miejmy nadzieję, że nadal będą rozwijać i ulepszać swoje obiekty, aby zaspokoić przyszłe potrzeby. Zgadzam się. Dobrze wyposażony szpital ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa każdego. Cieszę się, że widzę tę pozytywną zmianę. Jest to krok w kierunku zdrowszej przyszłości dla wszystkich. Lekcja 11. Nerwy konwersacyjne. Wiesz, czasami czuję, że rozpoczynanie rozmów może być naprawdę onieśmielające. To zrozumiałe. Wiele osób doświadcza nerwów podczas poznawania nowych ludzi. Dokładnie. Często wydaje się, że jest to duża presja, aby od razu zrobić dobre wrażenie. Rozumiem to, ale pamiętaj, chodzi o bycie autentycznym i okazywanie zainteresowania innymi. To prawda. Powinienem skupić się na cieszeniu się rozmową, zamiast martwić się o to, jak się natknę. Tak, pomyśl o tym jako o okazji, aby dowiedzieć się o kimś nowym. Następnym razem będę o tym pamiętać. Czy masz jakieś wskazówki? Jak przełamać lód? Zaczynając od prostego pytania o ich zainteresowania, może zdziałać cuda. Świetny pomysł. Jest to przyjazny sposób na zaangażowanie i pozwala rozmowie przebiegać naturalnie. Lekcja 12. Udogodnienia siłowni. Dobra, będę o tym pamiętać podczas planowania sesji na siłowni.
Czy w siłowni są prysznice? Tak, dostępne są prysznice, co jest naprawdę wygodne po treningach. To świetnie. Oznacza to, że mogę się odświeżyć, zanim później pójdę gdziekolwiek indziej. Absolutnie. Ułatwia dopasowanie do treningu bez martwienia się o ograniczenia czasowe. Doceniam to. Posiadanie tych udogodnień naprawdę poprawia wrażenia z siłowni. Na pewno. Zawsze miło jest mieć możliwość sprzątania po dobrej sesji potu. Zgadza się. To zdecydowanie zachęca mnie do częstszego chodzenia. Dokładnie. Wiedza, że możesz później wziąć prysznic, może mieć znaczenie. Nie mogę się doczekać wypróbowania. Lekcja 13. Podróż Jordanii. Czy wiesz, że Jordan urodził się w 1963 roku? Tak, i był jednym z 3 synów dyrektora korporacyjnego, co jest interesujące. Zgadza się. Uczęszczał do North Carolina University i tam naprawdę zaczął świecić. To fascynujące, jak te wczesne lata ukształtowały jego przyszły sukces w koszykówce. Absolutnie. Jego doświadczenia w koledżu miały kluczowe znaczenie dla rozwijania jego umiejętności i etyki pracy. I niesamowite jest myśleć, jak daleko zaszedł od tamtej pory. Tak, naprawdę stał się ikoną sportu, inspirując niezliczonych młodych sportowców. Podziwiam, jak równoważy sławę z pokorą, zawsze oddawając się społeczności. To właśnie czyni go tak niezwykłą postacią w historii sportu. Lekcja 14. Zarządzanie projektami. Ostatnio zagłębiłem się w zarządzanie projektami i jest to dość pouczająca dziedzina. To fascynujące. Jakie aspekty uważasz za najbardziej interesujące do tej pory? Uwielbiam uczyć się, jak efektywnie zarządzać zasobami i harmonogramami, aby osiągnąć cele. To jest kluczowe. Skuteczne zarządzanie projektem może przyczynić się do sukcesu projektu lub przełamać jego sukces. Dokładnie. Studiowałem również różne metodologie, takie jak Agile i Waterfall. Są to zdecydowanie popularne podejścia. Każdy ma swoje mocne strony w zależności od projektu. Tak. Zrozumienie, kiedy zastosować każdą metodę, jest kluczem do odniesienia sukcesu kierownika projektu. Zgadzam się. Czy znalazłeś jakieś konkretne narzędzia, które pomogą w zarządzaniu projektami? Badałem opcje oprogramowania, które pomagają w śledzeniu postępów i współpracy. Lekcja 15. Zabawne jedzenie. Wiesz, że niektóre potrawy niekoniecznie są częścią pożywnej diety, ale z pewnością są fajne do jedzenia. To prawda. Czasami miło jest oddać się tym winnym przyjemnościom, nie czując się źle. Dokładnie. Pokarmy takie jak wata cukrowa i nacho przywracają wspomnienia z dzieciństwa. Tak, mają sposób, aby każde wydarzenie było bardziej świąteczne i przyjemne. Wspaniale jest od czasu do czasu traktować siebie, o ile jest to z umiarem. Absolutnie. Życie polega na równowadze i cieszeniu się małymi rzeczami. Czy masz jakieś ulubione zabawne potrawy, którym nie możesz się oprzeć? Uwielbiam popcorn w kinach. Bez niego po prostu nie jest to samo. Całkowicie się zgadzam. To dodaje całemu doświadczeniu, prawda?
Lekcja 16. Dostosowywanie ustawień. Jasne, dostosowanie ustawień na tym urządzeniu jest dość proste, gdy już je zrozumiesz. Naprawdę. Jak to robisz? Możesz nacisnąć strzałki w górę lub w dół, aby łatwo dostosować głośność lub jasność. To brzmi prosto. To miło, gdy technologia jest przyjazna dla użytkownika. Tak, doceniam, gdy urządzenia są intuicyjne i nie wymagają instrukcji obsługi. Dokładnie. Sprawia, że wszystko jest płynniejsze i przyjemniejsze w użyciu. A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy, po prostu zapytaj. Z przyjemnością pokażę Ci więcej funkcji. Dziękuję. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, zwłaszcza gdy ułatwiają życie. Zanurzmy się w to razem, będzie fajnie. Lekcja 17. Trasy widokowe. Tak, wybrałem tę trasę już wcześniej. To piękna ścieżka z przepięknymi widokami. To brzmi niesamowicie. Kiedy planujesz wrócić? Myślę o wyjeździe w ten weekend, jeśli pogoda na to pozwoli. Idealny czas. Byłby to świetny sposób na cieszenie się na świeżym powietrzu. Absolutnie. Sceneria zapiera dech w piersiach, zwłaszcza podczas zachodu słońca. Mogę sobie tylko wyobrazić. To musi być takie pokojowe doświadczenie. To naprawdę jest. Podążanie tą trasą zawsze pomaga mi się zrelaksować i docenić przyrodę. Chciałbym kiedyś do ciebie dołączyć. Wspólne przeżywanie tego byłoby niesamowite. Zdecydowanie. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę, abyś mógł to zobaczyć na własne oczy. Lekcja 18. Świętowanie namiętności. Znalezienie sposobu na świętowanie naszych pasji jest tak ważne, nie sądzisz? Tak, tak naprawdę jest. Dodaje radości i spełnienia naszemu życiu. Zróbmy to wkrótce. Angażowanie się w to, co kochamy, jest zawsze orzeźwiające. Absolutnie. Niezależnie od tego, czy jest to sztuka, muzyka, czy jakiekolwiek hobby, zanurzenie się może być tak satysfakcjonujące. Zgadzam się. Pomaga nam wyrażać siebie i łączyć się z innymi, którzy podzielają nasze zainteresowania. Tak, przeanalizujmy kilka pomysłów na to, jak możemy wspólnie świętować nasze pasje. To brzmi jak plan. Cieszę się, że mogę odkrywać z Tobą nowe zajęcia. Ja też. Niech będzie to niezapomniane doświadczenie pełne kreatywności i zabawy. Nie mogę się doczekać. Zawsze jest lepiej, gdy dzielimy się naszymi pasjami. Lekcja 19. Wybór transportu. Niektóre miejsca są po prostu zbyt daleko, aby jeździć na rowerze. Być może będziesz musiał jechać samochodem. To prawda. Podczas gdy jazda na rowerze jest świetna na krótkich dystansach, czasami samochód jest po prostu bardziej praktyczny. Dokładnie. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi między wygodą a zrównoważonym rozwojem. Zgadzam się. A podczas podróży na dłuższych dystansach jest to zwykle najbardziej wydajna opcja. Tak. Dodatkowo pozwala nam odkrywać obszary, które poza tym są niedostępne na rowerze. Absolutnie. Wycieczki drogowe mogą być zabawnym sposobem na poznanie nowych miejsc i cieszenie się podróżą. Uwielbiam swobodę jazdy. Otwiera tak wiele możliwości przygody.
Dokładnie. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę. Byłby to świetny sposób na wspólne tworzenie wspomnień. Jestem w całości. Odkrywanie nowych miejsc samochodem brzmi jak ekscytująca przygoda. Lekcja 20. Eksploracja kultury. Czuję potrzebę wypchnięcia się ze strefy komfortu i poznania nowych kultur na własnych warunkach. To fantastyczny cel. Podróżowanie może naprawdę poszerzyć Twoją perspektywę i pomóc Ci się rozwijać. Dokładnie. Chcę zanurzyć się w różnych tradycjach i poznać nowych ludzi po drodze. To satysfakcjonujące doświadczenie, aby dowiedzieć się, jak inni żyją i myślą. Zgadzam się. Myślę, że rzuci mi wyzwanie w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałem. A wyjście poza strefę komfortu to miejsce, w którym następuje prawdziwy wzrost, prawda? Absolutnie. Chcę objęci nieznane i zobaczyć, jakie przygody czekają. To jest duch. Czy masz na myśli jakieś konkretne miejsca, które chciałbyś odwiedzić? Tak, rozważam podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Słyszałem, że tamtejsze kultury są żywe i różnorodne. Lekcja 21. Przyjazne twarze. Uważam, że dopóki nie znajdę przyjaznej, uśmiechniętej twarzy w tłumie, często czuję się trochę zagubiony. To ciekawe. Skupienie się na jednej osobie może naprawdę pomóc złagodzić uczucie niepokoju. Tak, mam tendencję do wybierania kogoś, kto wydaje się gościnny i udaje, że są moją kotwicą. To świetny sposób na uziemienie się w nieznanych sytuacjach, prawda? Dokładnie. To sprawia, że czuję się bardziej połączony i mniej odizolowany. Plus, może otworzyć możliwości rozmowy i nowych przyjaźni. Tak, a czasami ta przyjazna twarz okazuje się kimś z fascynującą historią. Zdecydowanie. Nigdy nie wiesz, kogo możesz spotkać, po prostu sięgając. Myślę, że to wspaniały sposób myślenia podczas odkrywania nowych miejsc. Lekcja 22. Szukanie porady. Jeśli chodzi o decyzje zawodowe, myślę, że porady profesjonalistów lub absolwentów są nieocenione. Absolutnie. Uczenie się od tych, którzy przeszli ścieżkę przed nami, może dostarczyć wspaniałych spostrzeżeń. Nie chcę przegapić żadnych okazji do zbierania informacji, które mogłyby pomóc mi odnieść sukces. To mądre podejście. Nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie mentoringu może otworzyć wiele drzwi. Zgadzam się. Słyszenie różnych perspektyw może pomóc wyjaśnić moje własne cele. Tak, i uspokajające jest wiedzieć, że inni stanęli przed podobnymi wyzwaniami. Dokładnie. Ich doświadczenia mogą nas prowadzić i uniemożliwić nam popełnienie tych samych błędów. Chodzi o naukę i rozwój, prawda? Tak. Cieszę się, że mogę dotrzeć do kontaktu i nawiązać kontakt z większą liczbą osób w mojej dziedzinie. Lekcja 23. Podróż po zdrowiu. Myślę, że to wspaniałe, że możemy razem rozwijać się i stać się zdrowsi w tej podróży. Absolutnie. Wspieranie się nawzajem sprawia, że proces ten jest o wiele przyjemniejszy i bardziej skuteczny. Cieszę się, że możemy wyruszyć w tę ścieżkę jako zespół. W ten sposób wydaje się to mniej zniechęcające. Tak, możemy się nawzajem motywować i świętować nasze kamienie milowe po drodze. Dokładnie.
Posiadanie kumpla treningowego może mieć ogromną różnicę w pozostaniu zaangażowanym. I fajnie jest też wspólnie wypróbować nowe przepisy i zajęcia. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Zamienia osobisty cel w wspólną przygodę. Ponadto możemy uczyć się na swoich mocnych i słabych stronach. To jest piękno pracy zespołowej. Wzmacnia nasze indywidualne wysiłki. Lekcja 24. Warunki więzienne. Trudno sobie wyobrazić, że skazani byli technicznie skazani na śmierć. Tak, to była ponura rzeczywistość i w ogóle nie było troski o to, aby były wygodne. Warunki musiały być trudne, odzwierciedlając surowość ich wyroków. Dokładnie. To wyraźne przypomnienie o tym, jak systemy wymiaru sprawiedliwości mogą się znacznie różnić na całym świecie. I rodzi pytania etyczne o to, jak traktujemy osoby, nawet te, które popełniły przestępstwa. Absolutnie. Każdy zasługuje na pewien poziom człowieczeństwa, niezależnie od swoich działań. To ważny temat do omówienia. Może wywołać rozmowy na temat reform i współczucia. Tak, a zrozumienie tych kwestii może prowadzić do bardziej świadomych opinii na temat sprawiedliwości. Myślę, że ważne jest, aby społeczeństwo zastanowiło się nad tymi sprawami. Lekcja 25. Nauka nowych umiejętności. Odkryłem, że było to trochę trudne, ale naprawdę podobało mi się ostatnio nauczyć się czegoś nowego. Wspaniale to usłyszeć. Wyjście ze strefy komfortu często przynosi nieoczekiwane nagrody. Tak, skłoniło mnie to do innego myślenia i dostosowywania się do nowych sytuacji. To niesamowite, jak bardzo możemy się rozwijać poprzez wyzwania, prawda? Absolutnie. Zdałem sobie sprawę, że walka często prowadzi do rozwoju osobistego. A satysfakcja z opanowania nowej umiejętności jest tak satysfakcjonująca. Nie mogłem się bardziej zgodzić. To jak odblokowanie nowego poziomu w grze. Dokładnie. Czego się nauczyłeś, jeśli nie masz nic przeciwko, żebym zapytał? Wziąłem na lekcję gotowania i było to zarówno zabawne, jak i pouczające. Lekcja 26. Odkrywanie Europy. Pomimo intensywnych transakcji biznesowych, nadal znajdował czas na regularne wycieczki po Anglii i Europie. To imponujące. Równoważenie pracy i wypoczynku jest ważne dla ogólnego samopoczucia. Dokładnie. Podróżowanie pozwala mu się naładować i zyskać świeże perspektywy. Widzenie różnych kultur i krajobrazów z pierwszej ręki musi być inspirujące. Zdecydowanie. Każda podróż prawdopodobnie wzbogaca jego zrozumienie świata. Plus, może przywrócić wyjątkowe doświadczenia do swojej pracy i życia osobistego. Tak, chodzi o stworzenie wszechstronnego stylu życia, prawda? Absolutnie. Podróże mogą być źródłem kreatywności i motywacji. Mam nadzieję przyjąć ten sposób myślenia i nadać priorytet podróżom we własnym życiu. Lekcja 27. Zarządzanie zadaniami. Rozbijam zadania na małe kroki, aby były łatwiejsze w zarządzaniu. Pomaga mi zachować porządek. To mądra strategia. Może sprawić, że nawet największe projekty będą mniej przytłaczające. Dokładnie. Kiedy widzę zadanie jako serię mniejszych działań, czuję się osiągalny. I pozwala świętować każde małe zwycięstwo po drodze.
Tak. To poczucie spełnienia motywuje mnie do kontynuowania. Łatwiej jest również śledzić postępy, gdy masz jasne, zdefiniowane kroki. Absolutnie. Czuję się mniej zestresowany, wiedząc, że mogę poradzić sobie z jednym kawałkiem naraz. I zachęca cię do skupienia i unikania rozpraszania uwagi. To prawda. Myślę, że będę trzymać się tej metody w przyszłych projektach. Lekcja 28. Etykieta telefoniczna. Myślę, że najlepiej jest uwzględnić te informacje w swoim powitaniu podczas odbierania telefonu. Absolutnie. Nadaje przyjazny ton i sprawia, że rozmowa jest płynniejsza. Dodatkowo pomaga dzwoniącemu czuć się mile widzianym i cenionym od samego początku. Dokładnie. I grzecznie jest od razu uznać dzwoniącego. Uważam również, że nie powinieneś używać poczty głosowej jako sposobu na uniknięcie odbierania telefonu. Tak, niektórzy ludzie zbyt często polegają na poczcie głosowej i tracą interakcję w czasie rzeczywistym. To prawda. Czasami rozmowa na żywo może rozwiązać problemy znacznie szybciej. I pokazuje, że cenisz czas i wysiłek danej osoby w dotarciu do kontaktu. Zdecydowanie. Dobra etykieta telefoniczna znacznie przyczynia się do budowania silnych relacji. Lekcja 29. Odporność na trzęsienia ziemi. To niezwykłe, jak Japonia rozwinęła swoją infrastrukturę, aby wytrzymać silne trzęsienia ziemi, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię ich aktywności sejsmicznej. Absolutnie. Na początku XX wieku kraj stanął w obliczu kilku poważnych trzęsień ziemi, które sprawdziły ich gotowość. Tak, a zastosowane przez nich innowacyjne techniki inżynieryjne naprawdę wpłynęły na ochronę życia i mienia. Fascynujące jest obserwowanie, jak budynki są zaprojektowane tak, aby pochłaniać wstrząsy i kołysać się bez zawalania się. Dokładnie. Zastosowanie elastycznych materiałów i głębokich fundamentów ma kluczowe znaczenie na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi. Podziwiam, jak mieszkańcy Japonii przystosowali się do życia z tym naturalnym zagrożeniem. Pokazuje odporność i determinację. Na pewno. Ich zaangażowanie w bezpieczeństwo i gotowość na wypadek katastrof jest naprawdę inspirujące. To naprawdę jest. Prowadzą również regularne ćwiczenia, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, co zrobić w nagłych wypadkach. Tak, zaangażowanie społeczności w gotowość do katastrofy zwiększa ogólne bezpieczeństwo, czyniąc je wspólną odpowiedzialnością. Lekcja 30. Znalezienie dworca kolejowego. Przepraszam, wiesz, jak mogę dostać się stąd na dworzec kolejowy? Tak, to dość proste. Najpierw skręć w lewo na następnym skrzyżowaniu. Rozumiem to. A potem co powinienem zrobić? Następnie idź prosto przez dwie przecznice, a zobaczysz stację po prawej stronie. To brzmi dość łatwo. Czy jest daleko stąd? Wcale nie. To tylko krótki spacer, więc powinieneś dotrzeć do niego w mgnieniu oka. Idealny. Doceniam Twoją pomoc. Chcę mieć pewność, że złapię pociąg na czas. Nie ma problemu. Zawsze dobrze jest dokładnie sprawdzić wskazówki, zwłaszcza w nowym mieście. Dokładnie. Wolę zapytać niż się zgubić. Dziękuję za życzliwość.